kolejny dzień, kolejna wyprawa. Będziemy płynąć taką bo tą łodzią, łódką, cokolwiek to jest, na wyspę Saona, jedną z najpiękniejszych wysp tutaj na Dominikanie, z przepięknymi plażami podobno. Wszystko się okaże. Pogoda taka na razie średniawa, błękitnego nieba nie ma, ale może się wszystko przegryzie. No i czymś takim będziemy tutaj pływać. To jest zamęt niesamowity, mnóstwo ludzi, interes się kręci, że tak powiem. Także zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie w planie mamy odwiedzić 3 plaże, nie tylko jedną, 3 plaże na tej wyspie, więc no zapowiada się ciekawa podróż. A więc, mili Państwo, wyspa Saona, jedna z plaż, w zasadzie nie plaż, w zasadzie basenu, co ja gadam, basen, duży basen naturalny. Dlaczego basen? Ano dlatego, że jak okiem sięgnąć, a jestem tutaj łódką, wody jest po pas. Wszędzie tutaj wody jest po pas, ni więcej, ni mniej, podobno. Woda, przepiękny kolor. No cóż, troszkę na tych falach bujało, tutaj fal może nie ma, ale bo jesteśmy w zatoczce, ale na otwartym morzu troszkę bujało. Dlatego no nic nie nagrałem w tej łodzi, no bo nie było szans po prostu, bo tam mieliśmy istny roller coaster po prostu. Także o, popatrzcie jak tu pięknie coś zagrywa, ta woda piękna, te palmy. No przepiękny widok. O, tam kolejna łódka płynie, motorówka. No i takimi tutaj właśnie łódkami dowożą ludzi. Może nie będę zbyt wiele gadał, po co mam przynudzać. Wyspa Saona. W końcu dopłynęliśmy. Patrzcie jak tutaj jest pięknie. Błękitna woda, turkusowa wręcz. Plaża malownicza. Palmy. Wszystko to, czego nam potrzeba do relaksu. Genialne. Przepiękne. Nie ma zbyt wiele ludzi o tej porze. Jesteśmy koło godziny chyba 11. Także jesteśmy jeszcze przed wszystkimi katamaranami, które przepływają tutaj i później zaludniają, że tak powiem, tą wyspę. Także jest nieźle. Nasze biuro podróży właśnie no dość wcześnie nas obudziło, że tak powiem, w hotelu. Mieliśmy zbiórkę już po 6 rano i wyruszyliśmy no, na przygodę, tak? Na przygodę. Teraz właśnie ta przygoda trwa. A teraz mamy piękne ujęcie z wody. Piękne ujęcie z wody. Genialnie. Po prostu genialnie. Bo jeśli mieli jakieś okazję przypłynąć tutaj, nie wahajcie się ani minuty. Przepiękne plaże. Przepiękna woda, ciepła woda przede wszystkim. No i czysta. Jest czyściutka woda. Teraz chwilę relaksu i jeszcze może gdzieś się przejdziemy. Spójrzcie tutaj, kolejna łódź nadpływa. Czyli już nie jesteśmy tutaj sami. Ale byliśmy pierwsi. Ale już tutaj kolejni się zbliżają, także zaraz ruszą plądrować wyspę. Ale tego co byliśmy sami przez jakąś chwilę to nasze.
klimacik. Naprawdę świetny. Te miejsca do jedzenia, do piknikowania. Oczywiście każda łódź z taką wycieczką przywozi ze sobą prowiant, tak? Głównie picie, głównie cola, Sprite, no i przede wszystkim miejscowy rum. To jest podstawa tutaj. Na każdą wycieczkę taką rum jest zabierany. A następnie goście są tym rumem częstowani do oporu. Ile wystarczy tego rumu? Pięknie, sami spójrzcie i ocencie, czy nie warto tutaj przypłynąć. Warto, tylko jak mówię, wcześniej, o wcześniejszej porze, gdzie jeszcze nie ma takich tłumów. No to co? Czas troszkę się zrelaksować, bo za niedługo podróż na następną plażę. I kolejne miejsce mamy tutaj na wyspie Saona. Wioska rybacka, jedyna wioska na całej tej wyspie. Posterunek policji. Dlaczego jedyne miejsce zabudowane? Ano dlatego, że tutaj jest park narodowy i tak naprawdę tutaj nie wolno mieszkać, ale jako iż ci tutaj tubylcy byli pierwsi, zanim ten park założyli, pozwolono im tutaj zostać. I oto mamy tutaj właśnie takie miasteczko, znaczy miasteczko, wioskę. Mamy tutaj policję, posterunek policji. Tutaj widzimy różę, która występuje tylko i wyłącznie na tej wyspie. Nigdzie więcej nie występuje na świecie. A więc, moi drodzy, kolejna wyspa, wyspa Torro. Torro, czyli byk po hiszpańsku. A dlaczego? Ano dlatego, że ta część oraz tamta część przypominają rogi byka. Tutaj jak widzicie. I dlatego nazywa się Torro. Plaża, która no nie jest plażą zbyt szeroką, ale równie malowniczą, równie piękną, czystą wodą. A tak oto się mianowicie prezentuje. Także miło, przyjemnie. Kokosy na drzewach. O, proszę bardzo. Kokosiki sobie rosną. I cóż, tutaj sobie ludzie przyjeżdżają pochillować.
Czy to jest dobrze? No, na pewno dobrze, bo wiecie, są opcje, gdzie można tylko jedną plażę zwiedzić, cały dzień się tam siedzi. My wzięliśmy opcję, gdzie można 3 plaże w jeden dzień. No cóż, myślę, że mogę śmiało polecić biuro turystyczne Rico Travel. Naprawdę mają fajne oferty, fajnie się opiekują ludźmi. To jest polskie biuro podróży tutaj na miejscu, na Dominikanie. Można sobie to wygooglować w internecie, Rico Travel. Także jeszcze raz to pokazuję. Tak się to wszystko ładnie prezentuje. No nie chcę tutaj ludzi nagrywać na tarszczywie, więc idę troszkę się schłodzić. A wam jeszcze tutaj pokażę widoczek naokoło. I mamy powrót z wycieczki do portu. Wycieczka jak najbardziej udana. O, tam jest porcik. Przypłynęliśmy. Tam też jakieś łódki widać. Także wszystko udane. Teraz idziemy w poszukiwaniu naszego autobusu i wracamy do hotelu. O, tam będziemy policję miejscową. O, ruch normalnie jak na Marszałkowskiej, jak to się mówi. Czas wracać do hotelu i odpocząć. Narka. I ruszamy w drogę powrotną na lotnisko i do Anglii. I finalnie jesteśmy na lotnisku w Punta Cana. Wracamy do domu, do Anglii po miłym urlopie pełnym wrażeń. Także cóż, dzięki, że jesteście ze mną. Trzymajcie się. Na razie. Hej!